Cześć, Witam. witamy. Przemo. Też. Cześć. Stoimy przed pierwszą nową dostawą w tym roku kombajnów. Przyjechały 4 kombajny. Te akurat są pod klientów. Na wstępie powiem, że tak powiem, jak one przypłynęły. Przypłynęły na platformach. Wczoraj byliśmy w porcie. Oglądaliśmy dostawę bezpośrednio w porcie w Gdańsku kontenerowym, jak one przyjeżdżały na platformach. Kombajny są drogą morską przypłynęły, ale są zabezpieczone, pokryte powłoką Tak, taką specjalną. lanolinowo-woskową, Tak, coś jakimś takiego. woskiem jest, Poza tak. tym osobiście przekonaliśmy, że obaliliśmy taki mit, że te kombajny płyną na platformie, że tam słona woda i tak dalej. No to jest nieprawda, bo widzieliśmy na własne oczy, to jest platforma, która jest zabudowana pod pokładem, ma górę zamkniętą szczelnie i praktycznie nie ma dostępu nawet atmosfery morskiego powietrza. Kilka słów o tych kombajnach, bo to są nowsze wersje. Tak, to są wersje, jak będzie na tabliczkach, wszystkie mają rocznik 2026. Model 2026 ma kilka usprawnień. Na pewno tu łatwo zauważyć pierwsze rzeczy w kabinie, czyli mamy klimatronik, mamy wentylowane schowki. Jest też kilka udogodnień względem, poprawek tak. względem tego modelu zeszłorocznego, którego mieliśmy. Są czujniki strat, jest trochę zmian na headerze, to też wszystko tam pokażemy pewnie później dokładnie, co... Czyli bogatsza specyfikacja po prostu Jest trochę bogatsza specyfikacja, może nawet więcej niż trochę. Tak. Ale teraz trzeba powiedzieć, dlaczego się zdecydowaliśmy na transport maszyn takich jak są. No w Bo w sumie zeszłym roku przyjeżdżały w Pokazywaliśmy, tak jest, w Dokładnie 2 kontenerach właściwie Golasa, który Zgadza nawet się. nie przejął kombajnu, nie? Sprawa jest o tyle prosta, że podróż z Chin, no wiadomo, to nie jest tydzień, trwa 2 miesiące, nawet 2,5 miesiąca. Klienci zamówili kombajny, to jest pierwsza dostawa 4 kombajnów, no i trzeba było w terminie dostarczyć. Gdybyśmy te kombajny przywieźli powiem, w kawałkach, no to duży czas jest do montażu tych kombajnów. A tutaj na platformie jak pakowaliśmy, to jest tak jak kombajn stoi tutaj, tak był na platformie. Nic nie jest rozkręcane praktycznie i kombajn na platformie jest z headerem. Od razu Kombajn jest z spakowany. headerem. Oczywiście jakieś tam minimalne rzeczy są prace są potrzebne, jak widać. Przegląd zerowy musi być, bez oczywiście. rozdrabniacza są, czyli No. takie, można powiedzieć, taką biżuterię trzeba do nich zamontować, ale faktycznie dzięki temu, że przyjechały na tych platformach, jesteśmy w stanie dostarczyć do klientów maszyny szybciej, a Tak. 2 też nie obciążamy naszych mechaników, których wiadomo w tych czasach z mechanikami jest krucho, każdy ma dużo roboty, jak widzieliście w zeszłym roku złożenie tego kombajnu to był co najmniej tydzień. 2 osoby Dwie tydzień, osoby, tak? I także no to wiadomo, że po złożeniu jeszcze trzeba tak i tak przegląd zerowy wykonać. Zgadza się. A tutaj starczy przegląd zerowy, to praktycznie dzień, montaż rozdrabniacza i kombajn może być wysyłany do Kombajn może klienta. być nie? wysyłany, zgadza To się. jest wielki plus. No i co warto powiedzieć, że te kombajny już mają swoich nabywców, przygotowanie. Akurat udało się tak, że przyjechały znacznie wcześniej przed żniwami niż planowaliśmy. Niż planowaliśmy. I to jest taki powiedzmy logistyczny sukces, bo ja zawsze zakładam, że transport trwa 2 miesiące, ale miesiąc dokładam dodatkowo, bo różnie może być. Może Zgadza być się. towar przeładowany po drodze, może gdzieś tam w porcie statek zatrzymać się na 10 dni. No właśnie, to są takie rzeczy, Także mamy ciut przed terminem. O, w ten jest przed sposób. terminem, co jest dobrze. Minusem tego niestety transportu jest cena za taką platformę. No tak, ale tutaj wiadomo, że cena jest wyższa za platformę, ale odchodzi nam koszt montażu. Koszt bo montażu, zgadza się. Pracownicy, Czyli mniej więcej- wiadomo, że trzeba im zapłacić Dokładnie za montaż. tak. Czyli mniej więcej można powiedzieć, że Nie ma różnicy. Koszty są bardzo tak, podobne, zbliżone są, także także to nie wpływa na to cenę też nie kombajnu. wpłynie, oczywiście, właśnie W ogóle, chciałem o nie? tym mówić, że Klient nie odczuje tego. że zdecydowaliśmy się na transport kombajnów w całości, absolutnie nie wpłynie na cenę maszyny. Druga sprawa, że tu jest kombajn, header, ale mamy jeszcze doposażenia do tego. Zgadza się. Mamy Jest wózki, wyposażenie do kukurydzy, znaczy przezbrojenie do kukurydzy, tak? tak, Wózek do headera może być, wózek do headera. stół do rzepaku. Tak, no jeżeli chodzi o takie rzeczy dodatkowe, no to wózki, wiadomo, no, z uwagi na koszty transportu organizujemy tutaj naszych Tak. bardziej europejskich dostawców, to samo ze stołami do rzepaku, ale oczywiście to jest wszystko przystosowane do tych kombajnów. Header jest niecałe 5 metrów, Tak, tam 4,5 metra 4 chyba 7, no. z groszami. Natomiast wiadomo, że w obecnych czasach to nie już tak jak kiedyś, że jeździliśmy z kombajnem, z headerem z przodu,
na ulicach, bo no, grozi to mandatami, a dwa, że to jest bardzo niebezpieczne. No i tak mówiąc szczerze, wypadałoby mieć ten wózek do tego headera. Zwłaszcza, że kombajn ma zaczep, jest przystosowany do ciągnięcia wózka, nie ma żadnego problemu, nie? Już w zeszłym roku dużo klientów mówiło, że policja się jakoś tak bardziej uwzięła na Sentymentów już nie tak, ma. na Mówiąc osoby, krótko. które właśnie jeżdżą z kombajnami, z headerem, także to też przestrzegamy przed czymś takim, bo mandaty są niemałe, z tego co wiem, około 5000 zł. Także no... Jest to kawał grosza. Jest to kawał grosza. Można powiedzieć 3-4 takie przejazdy i mamy cenę wózka, także No dokładnie tak. także Wózek to się jest- sam zwróci, nie? wózek... Zapraszamy na naszą stronę internetową, na naszą ofertę. Możecie się zapoznać z pełną specyfikacją kombajnu, z cenami kombajnu, z doposażeniem jakie jest. I też trzeba powiedzieć, że w tym roku zastosowaliśmy finansowanie fabryczne. Tak, W przypadku kombajnów to chyba jest nawet na 3 lata 0%. 0%, tak jest. Także wszystkich zainteresowanych takim, można powiedzieć, innymi formami finansowania Tak jest. też zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Tam wszystko będzie ładnie wyjaśnione. Telefon podany, wyświetlony, Telefon także proszę dokładnie dzwonić. będzie podany. Adres podany. My czekamy na kolejne dostawy, bo płynie do nas jeszcze kilkanaście sztuk tych kombajnów. Tak. O wszystkim wszystko Na będziemy bieżąco tutaj wam będziemy relacje robić. pokazywać. Pierwsze 4 są u nas. Cieszymy się. Przygotowujemy do klientów w tej chwili do Przygotowujemy do wydania. klientów. Klienci też są zadowoleni, że przyjechały maszyny na czas, a nawet wcześniej. Nowe relacje z wydania kombajnu do klientów Też będą, na pewno uruchomienia będą, będą zgadza się. przecież te żniwa, bo Dokładnie robimy tak. do każdego kombajnu, to warto zaznaczyć, że kombajn sprzedany, do klienta jedzie i robimy u klienta uruchomienie pierwsze kombajnu, tak żeby nie było powiedzmy jakichś wątpliwości, jak go obsługiwać, do tego oczywiście instrukcja obsługi i tak dalej. Zgadza się. Książka gwarancyjna, to jest wszystko w komplecie. Jeżeli chodzi o nowości, o których mówiliśmy w stosunku do ubiegłego roku, przy headerze na pierwszy rzut oka widać, że no, są dołożone stopy podporowe, tego w zeszłym roku nie było. To jest taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Jest jeszcze kilka technikali, o których też pewno opowiemy Wam później. Natomiast jeżeli chodzi o sam kombajn, na pewno tak jak już wspomniałem, są czujniki strat. Jest dołożonych kilka kamer, bo w zeszłym roku mieliśmy, o ile dobrze pamiętam, 4 czy 5 kamer. W tej chwili są dołożone jeszcze kilka dodatkowych na zaczep i na rurze. No i zaraz wejdziemy do środka i pokażemy też takie rzeczy nowe, które są ważne dla operatora, które widać od razu i za chwilę Wam pokażemy w środku w kabinie, co zostało zmienione. Pierwsza rzecz po wejściu do kabiny, która się rzuca w oczy, to jest zupełnie inny joystick. W tamtym był taki, można powiedzieć, bardziej prosty. Tutaj mamy już z większą ilością funkcji. Te funkcje też na pewno Wam wszystkie wytłumaczymy już, jak będziemy gdzieś robić pokazy, albo zrobimy taki bardziej dokładny filmik o tych nowych wersjach. W ogóle sam podłokietnik jest troszkę zmieniony. Wydaje się być bardziej wygodny. Jest dodatkowo dołożony schowek, który jest i chłodzony, i ogrzewany. No i też ważna rzecz do komfortu operatora, to jest automatyczna klimatyzacja. W ogóle klimatronik, czyli tutaj też można sobie regulować oczywiście ogrzewanie, bo ogrzewanie w kombajnie jest. Także jak widać, takie można powiedzieć niewielkie, ale na pewno mocno ulepszające i poprawiające komfort operatora zmiany. Także jak widać, jest trochę zmian. Klienci na maszyny czekają. Te wszystkie nowości, które tutaj są zastosowane, tak jak już powiedziałem, na pewno tych klientów ucieszą. Także mówię, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy wszystkich, którzy mają jakieś pytania na temat tych kombajnów i zapraszamy też do oglądania naszego kanału. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.